Serdecznie zapraszam do 157 odcinka Mrocznej Historii pod tytułem Rewolucja, część pierwsza. W odcinku 156 opowiedziałem o człowieku, który zrobił wiele złego dla Kościoła katolickiego i chrześcijaństwa. W tym odcinku opowiem, co zapoczątkowało wybuch rewolucji francuskiej. Jeżeli przyjrzymy się rewolucjom, powstaniom i zorganizowanym ruchom społecznym, można zauważyć parę powtarzających się elementów. Będzie to masowy udział społeczeństwa, stosowanie niezgodnych z prawem środków przemocy, jak również gwałtowne i stosunkowo krótkie działania. Jednakże rewolucja określana jako gwałtowny zryw i akt sprzeciwu chłopów czy robotników jest tylko iluzją. Zawsze musi być przywódca lub przywódcy rewolucji i ogromne środki finansowe na zakup broni, wyżywienie, zakwaterowanie i opłacenie masy ludzi zaangażowanych w uczestnictwo w rewolucji, odbywającej się według precyzyjnego planu. Rewolucja dąży do zmiany ustroju politycznego, obalenia istniejących władz i ustanowienia nowego porządku. Ukryci inspiratorzy rewolucji francuskiej głosili hasła wolności, równości i braterstwa. Jednakże proponowane przywileje wcale nie miały dotyczyć zaangażowanych w rewolucję chłopów czy mieszkańców miast. Jednym z najważniejszych postulatów rewolucji francuskiej było zniesienie przywilejów szlachty i duchowieństwa oraz równość wszystkich obywateli wobec prawa. Oficjalnie oznaczało to, że udział w rządach nie miał zależeć od stanu majątkowego kandydatów do rządzenia. Utopijnym celem rewolucji francuskiej miało być budowanie zjednoczonego społeczeństwa, w którym ludzie działają dla wspólnego dobra. Gdyby ludzie byli robotami, to cel rewolucji francuskiej byłby możliwy. Jednakże tak nie jest. Ludzie różnią się poglądami, opiniami i sposobem myślenia. Na pierwszym miejscu dla każdego człowieka jest dobro osobiste i bezpieczeństwo rodziny, a nie jakieś iluzoryczne dobro wspólne. Ideologowie utopijnego państwa, jakim miała stać się Francja, zamierzali wprowadzić komunizm, co częściowo im się udało. Twórcy świata iluzji próbują wmówić nam, że z powodu wojen i wewnętrznych konfliktów idee rewolucji francuskiej uległy wypaczeniu. Jednakże nie mogło ulec wypaczeniu coś, co nigdy nie było ani prawdziwe, ani realne. Według francuskich rewolucjonistów władza miała pochodzić od narodu, a nie od monarchii czy Boga. Naród miał być suwerenny i ponad Bogiem, co można uznać za bluźnierstwo. Pod sztandarami wzniosłych haseł o równości, wolności i braterstwie, rękami obywateli francuskich był realizowany plan wymordowania elit oraz brutalnego ataku na religię i Kościół katolicki. Zadziwiający jest fakt, że wielu współczesnych Francuzów wierzy, że rewolucja francuska była przełomowym wydarzeniem o znaczeniu narodowym, które przyniosło zniesienie feudalizmu, ustanowienie praw człowieka i obywatela oraz zasadę suwerenności narodu. Wynika z tego, że iluzja z czasów rewolucji francuskiej była prawie doskonała. Jednakże niektórzy obywatele Francji patrzą dzisiaj negatywnie na czasy terroru, przemocy i prześladowań, które panowały w czasie trwania rewolucji, jak i po jej zakończeniu. O rewolucji francuskiej pisze historyk Aleksander Cepak. Trudno jest przecenić wpływ rewolucji francuskiej na zmiany społeczne i cywilizacyjne, które dokonywały się na świecie. Mimo upływu przeszło 230 lat od jej wybuchu,
oddziaływanie ideałów rewolucyjnych jest nadal bardzo silne. Jeżeli jednak bliżej przyjrzymy się wydarzeniom z lat 1789-1799, zobaczymy, że za pięknymi hasłami wolności, równości i braterstwa kryła się także śmierć, żądza krwi, a w życiu codziennym panował terror. Szybko okazało się również, że rewolucja zaczęła pożerać własne dzieci, a receptą na pogłębiający się kryzys miało być prowadzenie wojen. Jako przyczyny rewolucji francuskiej podaje się głęboki kryzys gospodarczy i finansowy państwa oraz niesprawiedliwość społeczną. Społeczeństwo francuskie dzieliło się na 3 stany: duchowieństwo, szlachtę i pozostałych, którzy stanowili zdecydowaną większość ludności. Stan trzeci był nadmiernie obciążony podatkami, podczas gdy duchowieństwo i szlachta miały przywileje podatkowe. W naszym współczesnym świecie iluzji, w kraju demokratycznym, jakim ma być rzekomo nasze małe imperium, podatki płacą zwykli obywatele, podczas gdy bogata kasta uprzywilejowanych podatków nie płaci. Sytuacja gospodarcza XVIII-wiecznej Francji wcale nie była tak zła, jak to przedstawiają dyżurni historycy. Francja była najludniejszym krajem Europy, posiadającym rozległe terytoria zamorskie. Chwilowy kryzys gospodarczy wynikał z przegranej wojny 7-letniej z Wielką Brytanią, w wyniku której Wielka Brytania uzyskała hegemonię na morzach i oceanach, wyrastając na ogólnoświatowe imperium. Monarchia absolutna istniejąca we Francji przed rewolucją, przy charyzmatycznym i zdecydowanym królu, trzymającym w ryzach urzędników i sprawnie kontrolującym państwo, mogła tworzyć silną i bogatą Francję, jak było do tej pory. Jednakże w 1774 władzę przejął Ludwik XVI, który nie był władcą zdecydowanym i suwerennym. Błędem jego rządów było zwołanie stanów generalnych, celem ustanowienia nadzwyczajnych podatków po raz pierwszy od 175 lat. Organ doradczy, jakim były stany generalne, był zwoływany w momentach kryzysów finansowych Francji. Do rewolucji francuskiej stany generalne zwołano tylko 2 razy. W 1302 przez króla Filipa IV i w 1614 za panowania Ludwika XIII. Powstają więc pytania, czy zwołanie stanów generalnych we Francji przed rewolucją było faktycznie potrzebne? Czy kryzys finansowy władcy francuskiego nie był wywołany sztucznie przez grupę międzynarodowych lichwiarzy? Nie ulega wątpliwości, że Ludwik XVI rządził korzystając z usług doradców finansowych, którymi na dworach królewskich byli prawie zawsze Żydzi. Dlatego też Francją za czasów Ludwika XVI nie rządził król, ale bogate lobby żydowskie. Zwołanie przez Ludwika XVI w 1798 stany generalne, zamiast szukać rozwiązań w okresie kryzysu, stały się miejscem wystąpień przywódców stanu trzeciego, którzy proklamowali się Zgromadzeniem Narodowym, rozpoczynając rewolucję francuską. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 157, w którym opowiedziałem o wydarzeniach prowadzących do wybuchu rewolucji francuskiej. Serdecznie zapraszam do odcinka 158,
pod tytułem Rewolucja część 2. Przypominam, że odcinki Wiatr ze Wschodu są kontynuowane na platformie banbaj.com. Piszę o tym między innymi w moim poście na kanale Zamazane Obrazy. W razie niespodziewanych kłopotów banbaj.com pozostaje wyjściem awaryjnym.